Wyobraź sobie kraj, w którym nie ma wielkich twierdz, monumentalnych grodów ani bogatych książąt. Kraj, gdzie ludzie żyją rozproszeni, pośród puszcz, mokradeł i rzek, gdzie główną siłą nie jest mur, ale wspólnota. Nie władca, ale ród. To nie legenda, to Mazowsze, jedna z najbardziej niezwykłych krain wczesnośredniowiecznej Polski. Mazowszanie, często pomijani, często niedoceniani. A jednak to oni przez wieki trwali na pograniczu, między światem słowiańskim a pogańskimi Prusami, między dzikością a wspólnotą. Czy byli ostatnimi wolnymi Słowianami? Czy ich styl życia był alternatywą wobec potęgi Piastów? W dzisiejszym odcinku odkryjemy, jak wyglądało życie ludu, który nie zostawił po sobie złota ani kronik, ale zostawił cienie, ślady, legendy i groby pełne tajemnic. Kim byli naprawdę Mazowszanie? Dlaczego chowali zmarłych w kamiennych obstawach, jakich nie znała reszta Polski? Co zdradza ich genetyka? I dlaczego aż do XVI wieku trzymali się z dala od korony? Oto historia o ludziach, którzy szli własną drogą i o krainie, która długo broniła swojej tożsamości. Zostańcie ze mną. To będzie opowieść inna niż wszystkie. Skąd właściwie wzięli się Mazowszanie? Wydaje się, że odpowiedź powinna być prosta. Przecież byli Słowianami, jak Polanie czy Wiślanie. A jednak nauka nie zna prostych odpowiedzi. Współczesne badania genetyczne wykazały, że populacja Mazowsza już w XI-XIII wieku była niezwykle zróżnicowana. Dominowały oczywiście haplogrupy typowo słowiańskie, ale natrafiono też na ślady pochodzenia bałtyckiego, a nawet azjatyckiego. Czy to możliwe, że na Mazowszu osiedlali się potomkowie Awarów lub innych ludów stepowych, które przemierzały Europę w czasie wielkich wędrówek ludów? Możliwe. W końcu Mazowsze to kraina otwarta. Z jednej strony graniczyła z ziemiami bałtyckich Prusów i Jaćwingów, z drugiej z Głębokim Wschodem. Krzyżowały się tu wpływy, języki i tradycje. Sama nazwa Mazowszanie pojawiła się dopiero wtórnie. Pierwotnie lud ten nazywano Mazurami. A Mazowsze? Skąd pochodzi ta nazwa? Jedna z teorii, popierana przez Aleksandra Brucknera, wiąże ją z mazistością, błotnistym charakterem ziem, na których żyli Mazurzy. Inni wskazują na możliwe pochodzenie od imienia Maz lub Mazoch, które mogło oznaczać założyciela rodu lub legendarną postać przodka. Niezależnie od etymologii, jedno jest pewne. Mieszkańcy Mazowsza nie byli po prostu tacy sami jak reszta. Już od początku wyróżniał ich teren, pochodzenie i zapewne mentalność. A to dopiero początek, bo kraina ta, choć przez wieki uznawana za peryferyjną, odegrała znacznie większą rolę w historii, niż mogłoby się wydawać. W kolejnym segmencie zajrzymy w sam środek tej tajemniczej krainy i sprawdzimy, jak wyglądało życie Mazowszan pośród bagien, puszcz i płynących rzek. Mazowsze. Nie tak urodzajne jak Wielkopolska, nie tak skaliste jak Śląsk, ale to właśnie tutaj, na tych rozległych nizinnych terenach, powstała jedna z najbardziej osobnych i trwałych wspólnot słowiańszczyzny. Mazowszanie osiedlili się nad środkową Wisłą, w dorzeczu Narwi i Bugu. Kraina ta była pełna lasów, torfowisk i mokradeł, które przez wieki działały jak naturalne umocnienia. Od północy ciążyła dzika pogańska siła, Prusowie i Jaćwingowie, którzy jeszcze przez wieki będą opierać się chrystianizacji. Od zachodu Goplanie, bliscy kulturowo, ale coraz silniej związani z państwem Piastów. Na wschodzie wpływy Rusi Kijowskiej i Lędzian, a w tle nieustanny ruch ludów, handlarzy, wojowników. Mazowsze stało niejako na rozdrożu, ale nie na skrzyżowaniu traktów handlowych jak Wolin. Tu rozchodziły się granice etniczne, kulturowe i polityczne. I właśnie ta pozycja peryferyjna zbudowała jego siłę i tożsamość. Mieszkańcy Mazowsza nie potrzebowali murów, bo mieli wodę i drzewa.
Ich świat to nie były ulice i mury, ale rzeki, brody i ścieżki przez knieje. Ich życie toczyło się wokół natury, a natura była tu sprzymierzeńcem. Choć długo uważano, że Mazowszanie byli plemieniem bez grodów, badania ostatnich dekad to podważają. W dolinie między Narwią a Biebrzą archeolodzy odnaleźli pozostałości licznych, dobrze przemyślanych umocnień. Część z nich, jak gród w Wiźnie, pełniła funkcje nie tylko obronne, ale i symboliczne. Były to punkty kontroli nad rzekami, szlakami i nad pamięcią. Ale Mazowsze to nie tylko terytorium. To krajobraz, który kształtuje człowieka. I być może to właśnie ten krajobraz, niepodzielony, rozległy, groźny i piękny, nauczył Mazowszan samowystarczalności. W następnym segmencie przyjrzymy się, jak ci ludzie żyli na co dzień, bez państwa, bez książąt, ale nie bez porządku. W czasach, gdy w Wielkopolsce Piastowie umacniali swoją władzę, a na Śląsku powstawały potężne grody, na Mazowszu wciąż rządził ród. Podstawową jednostką społeczną był właśnie ród, wspólnota krwi i tradycji. A ponad rodem wiec, czyli zgromadzenie wolnych mężczyzn, którzy wspólnie podejmowali najważniejsze decyzje. Tu nie było książąt z koronami, pałaców ani sformalizowanej hierarchii. Władza była rozproszona, wspólnotowa i dlatego tak trudna do podbicia. Ale czy to znaczy, że Mazowszanie nie znali władzy silnej ręki? Nic bardziej mylnego. W czasach poprzedzających podbój przez Piastów na Mazowszu pojawia się nowa elita, wojownicza, skupiona wokół grodów. To oni, zarządcy, dowódcy, wodzowie, przejmowali władzę nad szlakami, handlem i obroną. Ich prestiż budował się na sile, ale też na zdolności do organizowania ludzi. Nie mamy kronik, które opowiadałyby o mazowieckich książętach sprzed Mieszka I. Ale z układu grodów, z ich lokalizacji i funkcji, możemy wyczytać, że na długo przed chrystianizacją istniały tu lokalne ośrodki władzy. I choć nie były one scentralizowane jak u Polan, to działały. Czy były to zalążki niezależnego państwa? A może świadomy wybór innej drogi, bez państwa, ale z porządkiem? Wspólnota, ród, wiec to były filary społeczeństwa Mazowszan. Społeczeństwa może mniej okazałego, ale opartego na zaufaniu, lokalnej lojalności i wspólnej pamięci. I być może właśnie ta lojalność wobec wspólnoty, a nie wobec monarchy, sprawiła, że Mazowsze tak długo opierało się unifikacji przez Piastów. Ale żeby zrozumieć Mazowszan lepiej, trzeba zajrzeć w ich codzienność. Jak żyli, co jedli, jak pracowali i czym się bronili. O tym już za chwilę. Jeśli chcesz zrozumieć Mazowszan, zapomnij o mieście. Zapomnij o murach, targowiskach, kamiennych dziedzińcach. Ich świat to była ziemia, las, rzeka, mgła nad bagnami o świcie. Mazowsze żywiło się tym, co dawała natura i tylko tym. Rolnictwo było podstawą życia. Wykorzystywano głównie system żarowy, wypalano fragmenty lasu, uprawiano je przez kilka lat, a potem przenoszono się dalej. Uprawiali proso, żyto, pszenicę, a także rośliny strączkowe. Ale ziemia nie była łatwa. Wiele terenów było podmokłych, a klimat kapryśny. Dlatego równie ważna była hodowla. Krowy, świnie, owce, konie. Dawały mięso, mleko, skórę, a przede wszystkim przetrwanie. Las był magazynem, pełnym zwierzyny, grzybów, ziół. Polowano na dziki, jelenie, lisy. Zbierano miód z dzikich barci. Bartnictwo, czyli hodowla pszczół w pniach drzew, to jedna z zapomnianych, ale kluczowych profesji Mazowszan. Życie to także rzemiosło. Garncarze lepili naczynia ręcznie, potem obtaczali je na prostych kołach. Ich formy były skromne, ale trwałe. Tkaczki wytwarzały płótna z lnu i wełny, a kowale – narzędzia, gwoździe, ozdoby. Nie było luksusu, ale była funkcjonalność. Była samowystarczalność. Codzienność Mazowszan była ciężka, ale uporządkowana. Wszystko opierało się na cykliczności. Siew,
zbiór, post, święto. Domy były proste, z drewna i gliny, kryte strzechą. Często półziemianki, łatwiejsze do ogrzania w zimnym klimacie. Ale to właśnie w tej surowości kryła się siła. Mazowszanie nie byli zależni od dworów, od książąt, od zewnętrznych dostaw. Byli samowystarczalni i to dawało im wolność. W kolejnym segmencie pokażemy, że Mazowszanie, choć żyli bez zamków i złota, nie byli bezbronni. Ich grody, choć rzadkie, potrafiły zadziwić, a ich wojownicy nie ustępowali innym Słowianom. Długo sądzono, że Mazowszanie to lud bez grodów, że żyli rozproszeni, bez centrów, bez umocnień, ale archeologia nie lubi pochopnych opinii i lubi zaskakiwać. Z biegiem czasu i dzięki dziesiątkom wykopalisk z mgły przeszłości zaczęła wyłaniać się sieć grodów. Nielicznych, ale strategicznych i bardzo przemyślanych. Najważniejszy z nich to Płock, wzniesiony na wzgórzu tumskim ponad Wisłą. To tutaj Mazowszanie zbudowali swój największy gród, a potem Piastowie swoją stolicę dzielnicy mazowieckiej. Czersk, położony na południu, blisko dzisiejszej Warszawy, kontrolował przeprawy i szlaki handlowe, a dalej Wizna, Łomża, Ciechanów, Zakroczym, mniejsze ośrodki pełniące funkcje obronne, administracyjne, czasem również sakralne. Mazowszanie nie budowali monumentalnych fortec jak na Śląsku czy w Wielkopolsce, ale nie musieli, bo ich teren sam bronił. Grody stawiano w miejscach naturalnie trudnych do zdobycia, na wyniesieniach, w zakolach rzek, na kępach wśród bagien. Wały drewniano-ziemne, czasem ponad 6-metrowej grubości, dopełniały naturalnych barier. Dzięki temu nawet niewielki gród mógł długo się bronić. Szczególnie interesujący jest region między Narwią a Biebrzą. Jak wykazali Radosław Gross i Jarosław Ościłowski, w tym właśnie obszarze odkryto sieć grodzisk z X do XIII wieku. Ich lokalizacja sugeruje istnienie systemu kontroli nad dolinami rzecznymi, nie tylko wojskowego, ale i symbolicznego. Te grody nie powstały przypadkiem. Każdy miał swoje terytorium, kontrolował szlak, był punktem odniesienia dla okolicznych osad. Prócz grodów istniała gęsta sieć osad otwartych. Niewielkie, często kilku- lub kilkunastodomowe, ukryte wśród puszcz i nad rzeczkami. Niektóre były sezonowe, inne trwałe. Powstawały wokół źródeł wody, użytków rolnych, szlaków lokalnych. Archeolodzy, m.in. Marek Dulinicz, wyróżniają tu dwa główne typy zabudowy. Domy naziemne, prostokątne z konstrukcji zrębowej oraz półziemianki, częściowo zagłębione w ziemi, łatwiejsze do ogrzania i mniej widoczne. Ich układ, choć nie był urbanistyczny, wynikał z praktyki. Każda osada była samowystarczalna, otoczona polami, pastwiskami i lasem. Współczesna archeologia coraz częściej patrzy na Mazowsze nie jak na pustkowie, ale jak na świadomie zaplanowaną strukturę przestrzenną. Jak piszą Gross i Ościłowski, doliny rzeczne były nie tylko osiami osadnictwa, ale i symbolicznymi korytarzami władzy i tożsamości. Każdy gród miał swoje zaplecze, gospodarcze, ludzkie i rytualne, a wokół niego krajobraz jako narzędzie porządku. Grody mazowieckie nigdy nie przekształciły się w miasta jak Gniezno czy Wrocław, ale też nigdy nie musiały. Dla Mazowszan gród to nie było centrum handlu, to była forteca, schronienie, miejsce kultu. A osady żyły własnym rytmem, z dala od władzy, ale nie z dala od porządku. I być może właśnie to rozproszenie, ta elastyczność, były powodem, dla którego Mazowsze przetrwało tak długo poza systemem Piastów, bo nie było jednej stolicy do zdobycia, ani jednego wodza do pokonania. W następnym segmencie przyjrzymy się kulturze materialnej Mazowszan, ich broni, narzędziom, ozdobom i zwyczajom wojennym. Mazowszanie nie zostawili po sobie złotych koron, nie wykuwali mieczy zdobionych srebrem, ale zostawili ślady rąk, które przez wieki ugniatały glinę, ostrzyły topory i lepiły codzienność z tego, co było pod ręką. Wczesnośredniowieczna ceramika mazowiecka była skromna.
Naczynia lepiono ręcznie. Dopiero później zaczęto korzystać z prymitywnego koła garncarskiego. Formy? Głównie baniaste i dwustożkowate, idealne do przechowywania ziarna, mleka, naparów. Zdobienia? Proste. Linie faliste, nakłucia, stempelki. Nie dla piękna, ale dla rozpoznania. Może rodowego, może użytkowego. To ceramika, która mówi: tu nie chodzi o wygląd, tu chodzi o funkcję i trwałość. Podstawowym orężem mazowieckiego wojownika był topór, narzędzie i broń w jednym. Do tego włócznie, oszczepy, noże. Miecze? Rzadko. To broń prestiżowa, elitarna, nieliczni mogli sobie na nią pozwolić. Jeśli się pojawiają, to w grobach najznamienitszych. Może wodzów, może strażników grodów. Do obrony używano tarczy z drewna, czasem obciągniętej skórą. Hełmy? Raczej sporadyczne, jeśli w ogóle. Zresztą ich najlepszą ochroną był krajobraz i znajomość terenu. To nie była armia w szyku. To byli wojownicy wspólnoty, którzy walczyli, gdy trzeba, ale nie żyli z wojny. Walka była narzędziem przetrwania, nie stylem życia. Oprócz uzbrojenia, kultura materialna Mazowszan to świat rzemieślników. W każdej osadzie ktoś potrafił wypleść kosz, uformować gliniany dzban, wykonać paciorek z gliny czy szkła. Tkactwo, kowalstwo, obróbka kości i drewna – wszystko odbywało się lokalnie. Nie było importów z Bizancjum, ale była samodzielność. Kobiety wytwarzały tkaniny, haftowały, wyrabiały nici z lnu i wełny. Mężczyźni budowali, byli kowalami, bronili. Ale te granice się zacierały, gdy trzeba było przetrwać. W grobach mazowieckich rzadko spotyka się bogate wyposażenie. Ale gdy już się pojawia, mówi wiele. Czasem topór zgięty, by nie nadawał się do użytku. Czasem broń układana obok ciała, jakby na straży. Czy to echo rytuałów, czy znak statusu, a może ostatni gest wspólnoty wobec kogoś, kto ją bronił. W skromności przedmiotów Mazowszan kryje się głęboka prawda o ich świecie. Nie był to świat dla pokazów, to był świat dla przetrwania. A jednak z tych prostych glinianych naczyń, z tych wyślizganych toporów wyłania się opowieść o ludziach silnych, samodzielnych i godnych szacunku. W kolejnym segmencie zanurzymy się w coś jeszcze bardziej nieuchwytnego – w wierzenia. W kręgi kamienne, rytuały ognia i strach przed upiorami. Nie pozostawili świątyń z kamienia. Nie znamy imion ich bogów. Ale to nie znaczy, że nie wierzyli. Mazowszanie żyli blisko natury i to właśnie przyroda była ich świętością. Słońce, błyskawice, wody, wzgórza, dąb i ogień to były znaki, które rozumieli bez słów. A swoje rytuały odprawiali nie w murach, ale w kręgu kamieni, w sercu lasu, na wzgórzach. W Płocku, na Wzgórzu Tumskim, odkryto kamienny krąg i ślady palenisk. Archeolodzy interpretują je jako pogańskie miejsce kultu, być może jedno z najważniejszych na Mazowszu. Podobne znaleziska, ślady palenisk, pozostałości ofiar zwierzęcych odnaleziono w okolicach Ciechanowa i Szelik. Nie było tam świątyń, ale było święte miejsce. Tu rozpalało się ogień, składano ofiary, nie ze złota, ale z kości, chleba, miodu. Tu być może wzywano błogosławieństwo przodków, albo przebłagiwano siły, których imion już dziś nie pamiętamy. Najbardziej wyjątkowym śladem duchowości Mazowszan są ich grobowce. Od XI wieku zaczynają pojawiać się szkieletowe groby w kamiennych obstawach, konstrukcjach z otaczających ciała polnych głazów. To praktyka niemal niespotykana wśród innych Słowian. Wcześniej sądzono, że to wpływy Prusów, Bałtów albo Skandynawów. Ale dziś coraz częściej mówi się, to lokalny, rodzimy rytuał. Kamień miał chronić, oddzielać, a może zamykać. Być może był symbolem nieprzekraczalnej granicy między światem żywych i umarłych. Na niektórych mazowieckich cmentarzyskach archeolodzy odkryli coś jeszcze. Pochówki antywampiryczne. Zmarli z odciętą głową.
przygnieceni kamieniami, z wbitym ostrzem lub ułożeni twarzą do ziemi. To nie przypadek. To strach przed tym, co może powrócić. Wierzenia w upiory, martwaki, demoniczne istoty zmarłych były silne. I choć nie mamy kronik, wiemy jedno: Mazowszanie brali te lęki bardzo poważnie. Wierzenia Mazowszan były ciche, niewidzialne, ale głęboko obecne. Nie zapisano ich w księgach, ale przetrwały w kamieniach, popiele i strachu przed tym, co może wrócić nocą. A teraz zadajmy pytanie kluczowe. Czym różnili się Mazowszanie od swoich sąsiadów? Dlaczego ich kultura była tak odmienna i tak trwała? O tym już za chwilę. Mazowszanie nie byli jak inni. To nie byli Piastowie z Gniezna, ani Wiślanie z Krakowa, ani nawet Ślężanie, których góry uczyły trwania. Mazowszanie szli swoją drogą, drogą ciszy, rozproszenia i oporu. Wielkopolska, serce Piastów, Małopolska, centrum kultu, Wiślica, Kraków. Śląsk, gęsto zaludniony, bogaty w surowce. A Mazowsze? Bagna, lasy, rzeki, granica. To nie była ziemia do zdobycia. To była ziemia, która broniła się sama. Słowianie chowali swoich zmarłych różnie, palili, grzebali, czasem pod kurhanami. Ale nikt poza Mazowszem na taką skalę nie budował kamiennych obstaw wokół grobów. To był inny kod religijny, inny sposób myślenia o śmierci, o zmarłych, o granicy między światami. U Polan książę, drużyna, kontrola. U Ślężan centra grodowe, hierarchia. U Lędzian związek terytorialny. A u Mazowszan wiec, rod, starszyzna, elita wojownicza, ale bez jednolitego ośrodka. Każdy gród działał niemal niezależnie. Każda osada samowystarczalna. Większość plemion została wcielona do państwa Piastów w X wieku. Goplanie, Polanie, Wiślanie wcześniej czy później padli. Mazowsze trwało. W cieniu, na uboczu, ale poza kontrolą. Dopiero u schyłku X wieku ziemia ta znalazła się w orbicie Mieszka I, a i tak buntowało się przez kolejne stulecia. Bunt Miecława, czyli Masława, to nie był incydent. To był manifest mazowieckiej niezależności. Mazowszanie to przykład ludu, który nie musiał budować imperium, by przetrwać. Który nie potrzebował wielkiego księcia, by rządzić sobą. I który, choć przez wieki marginalizowany, wpisał się w historię Polski jako ci, którzy trwali długo, zanim ulegli. Ale czy naprawdę ulegli? W kolejnym segmencie pokażemy, jak wyglądała chrystianizacja Mazowsza i dlaczego nawet po niej duch lasu wciąż był żywy. Gdy Mieszko I przyjmował chrzest, Mazowsze jeszcze milczało. Gdy chrzczono Gniezno, Kraków, Wrocław, mazowieckie puszcze trwały i szeptały swoje zaklęcia. Chrystianizacja Mazowsza była spóźniona, powolna i niepełna. Nie dlatego, że Mazowszanie byli gorsi, ale dlatego, że byli zbyt daleko i zbyt blisko siebie. Pod panowanie Piastów Mazowsze weszło dopiero w drugiej połowie X wieku. Wcześniej nie dało się go podporządkować, ani militarnie, ani kulturowo. To region peryferyjny, ale niebierny. Obserwował, kalkulował, a kiedy trzeba było, stawiał opór. W 1034 roku umiera król Mieszko II. Państwo Piastów pogrąża się w chaosie. I wtedy Mazowsze znów mówi nie. Miecław, cześnik królewski, czyli zarządca dworu, wykorzystuje sytuację. Tworzy własne państwo, niezależne, mazowieckie. Historycy spierają się, czy był buntownikiem, czy lokalnym księciem, który po prostu zrobił to, co wielu chciało. Ale jedno jest pewne. Przez kilka lat istniało państwo bez Piasta, które miało swoją armię i swoje ambicje. Mazowsze odżyło i spróbowało pójść swoją drogą jeszcze raz. W 1447 roku Kazimierz Odnowiciel, przy wsparciu księcia kijowskiego Jarosława Mądrego, rozbija wojska Miecława. Bitwa jest brutalna. Legenda głosi, że zginęło wtedy 30 000 ludzi.
a sam Miecław, według jednej wersji, poległ na polu bitwy. Według innej uciekł do Prus i tam zginął. Państwo mazowieckie upada. Ale duch oporu nie. Chrystianizacja Mazowsza trwała jeszcze przez dziesięciolecia. Kościoły powstawały, ale obok świętych gajów. Krzyże stawiano, ale ludzie wciąż szeptali do rzek i drzew. Nawet w późniejszym średniowieczu Mazowsze pozostanie oddzielną dzielnicą. Z własnymi książętami, własnymi sojuszami, własnym tempem zmian. I dopiero w 1526 roku, niemal 600 lat po chrzcie Polski, Mazowsze zostanie oficjalnie inkorporowane do korony. To nie był region opóźniony. To był region oporny, z wyboru. Mazowszanie przez wieki balansowali na granicy. Między wschodem a zachodem, między puszczą a państwem, między Bogiem dawnym a nowym. I może właśnie dlatego przetrwali tak długo jako osobna wspólnota. Ale nawet gdy polityka zmieniła ich los, ich duch nie zgasł. Przetrwał w nazwie, w pieśniach, w pamięci. I w kolejnych segmentach opowiemy, jak ta pamięć żyła dalej, aż do kresu książąt mazowieckich i narodzin Nowego Mazowsza. Mazowszanie jako plemię zniknęli z kronik, ale ich tożsamość nie umarła. Została przekształcona, uformowana na nowo. Przez książąt, przez wiarę, przez historię. Po śmierci Bolesława Krzywoustego w 1138 roku Mazowsze stało się jedną z dzielnic dziedzicznych. Najpierw rządził tu Bolesław Kędzierzawy, potem jego potomkowie. W XII i XIII wieku Mazowsze zyskuje własną dynastię książąt, niezależną od linii głównej Piastów. Choć formalnie część Polski faktycznie często działało jak niezależne księstwo, zawierało sojusze, prowadziło własną politykę, broniło swoich granic. Najbardziej znanym księciem mazowieckim był Konrad Mazowiecki. W 1226 roku sprowadził na ziemię chełmińską zakon krzyżacki, by bronił Mazowsza przed najazdami Prusów. To on dał im ziemię. To on rozpoczął proces, który doprowadził do potęgi zakonu i przyszłej tragedii pod Grunwaldem. Konrad był politykiem twardym, ambitnym, ale to właśnie jego decyzja pokazała, jak silnie Mazowsze broniło swojej granicy i niezależności. Przez wieki Mazowsze było znane z wyjątkowego fenomenu – szlachty zagrodowej. Tysięcy drobnych właścicieli ziemskich, często bez służby, bez zbytków, ale z herbem i dumą. To właśnie ta szlachta miała ogromny wpływ na przyszłe losy Rzeczypospolitej. Dumnie uczestniczyła w sejmikach, walczyła w obronie granic i współtworzyła szlachecką kulturę Polski. Ostatni książęta mazowieccy, Janusz III i Stanisław, umierają bezpotomnie i w 1526 roku Mazowsze zostaje włączone do korony Królestwa Polskiego. Po ponad 500 latach niezależności Mazowsze staje się częścią państwa, ale nawet wtedy tożsamość regionalna nie znikła. Ludność nadal mówiła my z Mazowsza, a dawne różnice kulturowe, dialektalne, obyczajowe przetrwały jeszcze długo. Dziś Mazowszanie to nie plemię, to mieszkańcy regionu, ale duch ich przodków nadal żyje w nazwie Mazowsze, języku i gwarze, kulturze ludowej i w lokalnej dumie. Wciąż gdzieś między Wisłą a Narwią unosi się echo ludzi, którzy nie potrzebowali murów, by przetrwać. I choć dzieje Mazowszan są pełne ciszy, to nie jest to cisza zapomnienia, to cisza trwania. W kolejnym, ostatnim już segmencie podsumujemy tę opowieść i zadamy pytanie, co nam, współczesnym, mogą powiedzieć Mazowszanie? Historia Mazowszan to wyjątkowy przykład społeczności opartej na lokalnej sile, samowystarczalności i odporności na zewnętrzne naciski. Choć ich rola w procesie formowania się państwa polskiego bywała pomijana, to właśnie Mazowsze przez stulecia zachowało swoją odrębność, a jego mieszkańcy swoją tożsamość. Unikalne obrządki pogrzebowe, rozproszony model osadnictwa, późna i oporna chrystianizacja, a także wielowiekowe funkcjonowanie niezależnego księstwa mazowieckiego. To wszystko czyni ten region niezwykle interesującym
i ważnym dla zrozumienia różnorodności wczesnośredniowiecznej Polski. W odróżnieniu od wielu innych plemion, Mazowszanie nie zniknęli szybko w strukturach piastowskiego państwa. Ich dziedzictwo przetrwało w regionalnej kulturze, w lokalnych tradycjach i w nazwie, która funkcjonuje do dziś. Jeśli uważasz, że historia takich społeczności jak Mazowszanie zasługuje na uwagę, badanie i popularyzację, wesprzyj nasz kanał. Zostaw subskrypcję, kliknij łapkę w górę, napisz komentarz. To naprawdę pomaga w docieraniu z naszymi materiałami do nowych odbiorców. Dzięki Twojej pomocy możemy realizować kolejne odcinki o zapomnianych społecznościach i dawnych kulturach. Dziękuję za wspólną podróż przez dzieje Mazowszan. Plemienia, które uczy, że siła nie zawsze oznacza ekspansję, a przetrwanie może mieć różne oblicza. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Labiryntu Przeszłości.